Hejeczka! Jako że moje życie potoczyło się właśnie w taki sposób i zdecydowałam się coś w nim zmienić, to z tej racji stwierdziłam też, że zacznę po prostu coś nagrywać. Żeby to było dokumentacją tego, jaką decyzję podjęłam. To jest coś, co daje mi szczęście, a ja naprawdę chcę być szczęśliwa w życiu, chcę robić to, co sprawia mi radość, co nie zawsze jest łatwe, nie zawsze jest byciem tylko w tej naszej strefie komfortu, tylko jest czymś więcej. Całe życie było mi bardzo trudno sobie poradzić z byciem samą. Ciężko spędzało mi się czas samej, lubiłam ludzi, lubiłam kontakt z ludźmi. To mnie ładowało, dawało mi energię do życia. Dlatego zdecydowałam, że po prostu się tego nauczę. Pierwszą moją super cenną lekcją był wyjazd na Bali, który bardzo dużo mi pokazał. Pokazał mi, jak super bawić się sama ze sobą. A teraz ten wyjazd, który jest kolejną, dużo trudniejszą lekcją niż Bali, wbrew pozorom, ale to zobaczycie oglądając kolejne filmiki, jak moje losy się potoczyły. Dlatego, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wygląda życie dziewczyny, która zdecydowała się podróżować sama, zdecydowała się opuścić swoją strefę komfortu, wyjechać z kraju, zostawić wszystko, co tam miała, zostawić znajomych, chociaż mam nadzieję, że do mnie wszyscy po kolei przylecicie, i zrobić coś dla siebie, dla swojego rozwoju, zobaczyć, jak jej życie ułoży się gdzie indziej, to śledźcie, bądźcie ze mną i po prostu oglądajcie. Niestety sezon deszczowy w Tajlandii wcale nie jest taki kolorowy, jakby się wydawało. Często czytałam na blogach, a popada godzinę, dwie i potem jest już ciepło i fajnie. I owszem, popada godzinę i dwie, tyle że co z tego? Niebo jest całe w gęstych chmurach, jest ciemno, gdy jedziesz na skuterze, na przykład sytuacja z dziś, co z tego, że jest 30 stopni, jak jadąc na skuterze jest koszmarnie zimno, aż masz całe ciało w gęsiej skórce. Tak wygląda pora deszczowa w Tajlandii i wstając rano, odsłaniając zasłony i widząc ten deszcz, nie, to wcale nie jest takie kolorowe. Niestety, pierwsze dni miałam problem z nagrywaniem, bo jeszcze nie wpadłam na ten genialny pomysł, żeby nagrywać vloga, dlatego pokażę Wam kilka fajnych urywków z tego, co udało mi się zobaczyć. Byłam na plaży Chaweng, gdzie udało mi się zobaczyć całkiem spoko plażę, wejść do fajnej restauracji, napić się kawki z pięknym widokiem. Potem, z tego co pamiętam, był super zachód słońca na północnej części wyspy, niedaleko, w sensie w dzielnicy Ban Krap. Jest tam taka restauracja Sisam, gdzie jest idealnie naprzeciwko ustawiona zachodu słońca. Spróbowałam sobie tam pysznego mango sticky rice i napiłam się kawki. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up. I'm not giving up. Wszystko zaczęło się od deszczu z rana, więc zdecydowałam, że z tej okazji pojadę sobie na pyszne śniadanko. Miejsce. Więc tak wygląda to miejsce. Będę na razie mówić cicho. Dobra, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda.
spróbuję dzisiaj takie croissanciki, albo takie wafelki, albo takie french toasty. W sumie to jest chyba wszystko. Wszystko to słodkie oczywiście. No, nie ma lekko. Dieta nie wybiera. A zobaczcie, ile tu jest po prostu super rzeczy. I wszystko jest pokrywane na rysuneczkach, przez co moje oczy już wiedzą, co chcę zjeść, bo to widzą, więc jakby to jest piękne. Nawet te kawy, jakie są zarąbiste i jak ładnie wyglądają. Więc to jest cała karta. Pokażę wam, co zamówiłam, bo jestem nudna jak flaki z olejem. Kawka z mlekiem normalnym, potem będę cała w syfach oczywiście, ale jakby nie pomyślałam chyba zamawiając. Plus croissancik. No powiem wam, że dzisiaj kolory to robią nawet ochotę. Całkiem fajnie to wygląda. Dobra, to pokażę wam teraz, co zamówiłam i co będzie jedzone na obiad. Wygląda ładnie, nie tak jak ostatnio, więc mam nadzieję, że taki też będzie w smaku. Powiem wam jeszcze tylko, bo obiecywałam, że już nie będę jadła ostrego. I co? I jem oczywiście ostre. W sensie nie wiedziałam, że będzie ostre, ale jest jak zawsze. Więc w Tajlandii niejedzenie ostrego nigdy nie wychodzi. A teraz się robi zapasy wody, więc duża zgrzewka będzie kupiona. Dzień dobry, dzień dobry. Pokażę dzisiaj, jak wygląda mieszkanie, które tutaj wynajęłam. Wczoraj były panie od sprzątania, które ładnie posprzątały. Więc myślę, że już jest czysto i nagram dla Was, jak to wszystko wygląda. Powiem szczerze, że w takim mieszkaniu mogłabym normalnie żyć, bo jest tutaj pode mną siłownia. W drugim budynku z mieszkaniami jest laundry, czyli możesz normalnie iść sobie zrobić pranie. I są 2 baseny, które też Wam potem pokażę. Jeden jest taki z brodzikiem dla dzieci, więc tam zwykle bachorstwo drze jabłki. A drugi jest taki trochę jakby z Infinity Pool, tylko bez Infinity Pool, ale jest z tą granicą i z granicy spada w dół fontanna. Więc też całkiem fajnie. Są parkingi, normalnie jest ochrona, wjeżdżając tutaj. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj jest kuchnia. Normalnie możesz wszystko ugotować, upiec w piekarniku, więc całkiem fajnie. Tu jest jeszcze lodówka. Tu jest łazienka. No łazienka jak łazienka. Jest szafeczka. Ręczniczki wymienione, ale już zrobiłam trochę bajzel. No i tu jest taki living room. Jest balkon. Jest telewizor. Jak ktoś ma Netflixa, może się zalogować. Tu był drugi telewizor z tej ściany z sypialni, ale ja sobie zrobiłam tutaj biuro, więc przeniosłam. Tu jest ogromna szafa z fajnymi w ogóle półeczkami. Zobaczcie, nie będę pokazywać tego bajzelku, ale tak to wygląda. No i tutaj jest łóżko i drugie okno wielkie, które możesz, nawet nie wiem czy otworzyć możesz. No i są 2 klimy, nie? Więc jakby ja tego nie używam. Pokażę Wam jeszcze balkon. No i widok z balkonu jest co prawda słaby, no bo jest na jakieś tutaj, wiecie, bloczki, ale wystarczający. Dzisiaj zdecydowałam, że zrobię sobie śniadanko w domu. Mam jeszcze troszkę sonika i kupiłam owocki, więc bierzemy się do pracy. Pokażę Wam wszystko. Kupiłam tutaj ładny mango też.
będzie burza białkowa. Więc tak, taki protein shake, 31 gram białka, no nie wiem ile, ale no sugar added and lactose free, więc jakby wszystko co potrzebujemy. No i mam tutaj tak, smoczego owoca takiego żółtego, to jest odmiana, czerwonego, ale może dodam tylko żółtego i mam tą odmianę żółtą mango. Dobra. No tutaj mam jeszcze połowę tego. Zobaczcie, to jest coś takiego super Sonic, Blackberry. Ja spróbuję to dodać. Ostatnio mi to średnio smakowało, ale przekonamy się jeszcze raz. Nie dodam tego za dużo. I zaleję trochę. Ups. I zaleję. A nie zaleję. Zobaczymy, co to będzie. Czekolada i blackberry. Smoczy owoc. Patrzcie, jak fajnie tutaj smoczy owoc się obiera. Wystarczy go tak trochę, wiecie, przeciąć. I zobaczcie, jak normalnie mandarynka czy pomarańczka. Na Bali się tak fajnie nie obierały, albo nie wpadłam na taki genialny pomysł. No i teraz mango. To co, robimy fajną lekcję, jak kroić mango. Więc mango jest bardzo proste. Zawsze kładziemy na tą stronę szerszą, podłużną, czyli nigdy tak, o, żeby było widać, tylko zawsze tak w tą stronę, bo pestka jest bardzo płaska i jest zawsze wzdłuż owocu. I teraz nie w połowie, tylko trochę powyżej połowy, żeby nacelować na pestkę i po całej długości, nie? Po całej długości kroimy ideolo nad pestką. Zobaczcie, to jest ideolo nad pestką przekrojone, a potem to już tylko wycineczka. Tin. I odwracamy. Tadam! Piękny mango. No i potem łatwo już jest skroić do jedzenia, czy nawet po prostu skroić sobie nożem, żeby zjeść. Mam jeszcze główne, podstawowe pytanie. Jak myślicie, co jest wisienką na torcie? Wiadomo, masło orzechowe. Więc łyżeczka takowej przyjemności ląduje w mojej owsiance. Więc tak się kreuje moje śniadanko. Ja strasznie lubię jeść na balkonie, więc oczywiście na balkon sobie zjeść. To co? Smacznego! Od pół godziny siedzę, żeby zamontować uchwyt na rękę i nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. Naprawdę, oglądam, jakby nie mam instrukcji, bo nie wiem, co z nią zrobiłam. Zaraz jej będę szukać, bo widzę, że inaczej nic z tego nie wyjdzie, ale po prostu nie mam koncepcji, jak to przyczepić, żeby się trzymało, bo za każdym razem, jak to zakleję, to po prostu spada. Your smile keeps playing, you're miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay here? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so overwhelming, but I won't wait forever, so you can come and get it. I don't understand it, I don't understand. Dzisiaj Was zabieram na zakupy do Big C. Zobaczymy, pokażę Wam, co tutaj jest w sklepach i jak to wszystko wygląda. Wchodząc tak do środka na dzień dobry, to jest po prostu jak galeria, w sumie trochę bardziej uboga niż u nas, więc tylko tym się różni. I wychodzi się po schodach i jest po prostu wielki market i tyle. Pokazuję Wam troszkę rzeczy, co tutaj jest. Ogólnie wchodząc, to tu jest wszystko od A do Z. Taki nasz showroom, albo nie wiem, w sumie nie chodzę po galeriach,
Nawet nie wiem, co jest w galerii. Ale tu są ubrania, zabawki, jakieś rzeczy do mieszkania, do domu, sprzęty gospodarstwa domowego. Więc tu jest chyba tak naprawdę wszystko. No co prawda ja idę na tą spożywczą część. No zresztą tak jak widzicie. Zabawkowo. Nie wiem, jakby mało mnie interesują te pierdoły, więc ich nie przeglądałam. Są też kosmetyki. Ostatnio, właśnie coś miałam z kosmetyków kupić. I zobaczcie, są takie piękne rzeczy. Ale zobaczcie, na przykład taka czekoladka kosztuje 176. Pokażę wam, bo oni strasznie dużo lubią tych suszonych owoców. Sam cukier, ale dobry. Nawet kokosik taki. A to nie wiem, co to jest. O, i tu są też te takie sticksy. Jako że mam definitywny zakaz słodyczy, to pokażę wam, jak wygląda słodyczowy raj. Oczywiście wszystko jest wprowadzane, więc tabliczka czekolady kosztuje 20 zł albo 10 zł. Ale jest trochę tego wyboru. O, Hersey'sy są w sumie w miarę aż dziwne. KitKaty za 15 zł, 50 taki mały. Też nie, to chyba w sumie też jest jakoś sporo jak na Polskę. Więc cukierkownia też jest niezła. Kinder Bueno. W sumie to nie wiem, ile takie coś kosztuje w Polsce, żeby nawet porównać. O, te Oreo Roll. Wow. Kurde, może bym takie spróbował. No i widzicie, po co ja tu przyszłam? Tak, czułam, że to się tak skończy. Dobra, jedno. To będzie przegryzka. Chociaż ostatnio tutaj znalazłam Oreo takie różowiutkie i też była przegryzka, więc to będzie kolejna. Co tu jeszcze mamy? Tu są jakieś ciasteczka. O, może jakieś ciasteczka fit będą. Jakieś zbożowe. Crunchy cookies. O, tu są te Oreo, o których ostatnio na Instagramie mówiłam. Zobaczcie, są jeszcze takie, że są double stuff, ale to są... A, i są też, że nadzienie strawberry. No, to dzisiaj nowe pałeczki, więc... A to co to jest takie? Crispy Stick Biscuits. Okej. To chyba kiedyś mnie taka pani w samolocie tym poczęstowała. Ale to nie było super. Także słodyczowy raj nawet jest spory. O, może duriana ktoś by chciał. Ja to niekoniecznie. Pokażę wam, co łakoma bestia wymyśliła. Kupiłam sobie takiego kokosowego lodzika za 10 baht, za złotóweczkę. Jeszcze pani mi o orzeszki dała i zapytała się, czy chce sticky, sweet, coś tam słodkiego, ale ja słodkiego nie. Ale no, dieta cud, więc zaraz spróbuję, tylko muszę moje ząbki zdjąć najpierw. Ja to już sobie radzę jak nie wiem co. Szybkie ściągnięcie aparaciku i powiem wam. Ja, zajebiste. Wow. To jest lód kokosowy, a nie jak się w Polsce kupuje lody kokosowe, które z kokosem to nie mają nic wspólnego. On smakuje po prostu jak zamrożone mleczko kokosowe. Bez kitu. I już jeszcze taki sorbetowo mokry. Koniecznie spróbujcie. Definitywnie. Sztos. A ja kupiłam jakiś limonkowy sorbet. Pewnie jakieś gówno. No i przepraszam bardzo za brak video ze sklepu. Pokażę wam w domu, co kupiłam po prostu.
bo nie naładowałam kamerki i się rozładowała. Następnym razem obiecuję podróż po Bixi z kamerką naładowaną. A teraz jedziemy na bazarek. Zrobimy szybką zabawę krewetkową i zaryzykuję i wezmę dzisiaj też ośmiorniczkę. Nie wiem, czy będę miała ją repairing, ale może damy radę. Pokażę Wam, wzięłam takie krewetki, po prostu sobie tutaj wybrałam. O, i pan tam waży teraz. I wzięłam takiego jednego tego kalmarka i zobaczymy, czy będę umiała to zrobić. Więc poprosiłam pana, żeby to wszystko wyczyścił. Widzę, że na razie to waży. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aż się boję, że on się zapomniał o tym, że ja to miałam zrobić. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kiedyś się może odważę i spróbuję coś takiego kupić, ale jakby te rogi tego właśnie jakby nie zachęcają mnie w ogóle do spróbowania. Ale pan obiecał, że bierze, więc... Dobra, robimy unboxing zakupów. Pierwsza pokażę wam w ogóle co może. O, i zobaczcie. O, tak. No to by zawaliło. W każdym razie pan mi to tak zapakował, zobaczcie, w lodzie. Ja to pokażę. Zaraz to włożę do ten. No i tu są te wszystkie obrane krewetki. Plus ja z flakami. Oh my god. No dobra, później się tym zajmę jakby. Dobra. I teraz pokażę wam wszystko, co kupiłam w Bixi. Więc tak, kupiłam takie rybki. One są ciepłe, więc ja podejrzewam, że one są uwędzone albo ugrillowane. To jest na pewno jakiś pstrąg. Tak mi się wydaje. Nie, pstrąg. Co się je takie wędzone? Pstrąg? Makrela! O! To jest makrela. Dobra. Teraz mi się kojarzy, tam było napisane. Kupiłam kawałek takiego chleba. No te chleby to dmuchanie pompowane flax seeds and oat wheat leaf. No jakby jest jak jest. Tego nie powiedziemy. Kupiłam krasnyczki. No to krasnyczki wszyscy znamy. I kupiłam tutaj taką pasadę pomidorową. Zobaczcie, tomato pure. Wiecie o co chodzi. I teraz tak, kupiłam takie przekąski, ja to pamiętam z Singapuru. To są chyba Japanese. To są takie rice crackers, takie wiecie, do kruszania. To jest niebezpieczne do powstania. Kupiłam makaron ryżowy, więc będzie na tych krewetek. Kupiłam pomidorki. Wyglądają jak wyglądają. Zobaczcie, w ogóle kupiłam taki sorbet limonka. Oh my god. Dobry, kwaśniutki. No ale się roztopił, trzeba go zamrożać od razu. Kupiłam ocet ryżowy, bo chcę robić posze jajka, więc to będzie do tego. O, to Oreo, które jeszcze było nagrane, więc wiecie o co chodzi. Kupiłam jakieś awokadko, Boże, jakie to jest awokado, mango. Kupiłam jajeczko oczywiście, bo ja jestem jajkolubna. Kupiłam jeden shake proteinowy, taki, tam mam jeszcze czekoladowy, a to jest lactose free, 30 gram białka, malink, strawberry, ta truskawka. No i kupiłam to jeszcze jakieś kosmetyczne. Kupiłam takie mydełko aloe vera, bo mnie ciekawi strasznie, co tu jest od góry takie. Dobra, zrobimy to od razu, żeby mieć głowę i żeby wiedzieć, o co chodziło. Co to takie jest? Jakaś gata jakaś? Torebka? Okej. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jaka jest koncepcja tego. Że co się robi z tą torebką? Że się wsadza do torebki, czy że się co robi? Dobra, nie mam pojęcia, o co chodzi. No i
to by było na tyle tak naprawdę. Jak jesteście ciekawi, ile za to zapłaciłam, to za te owoce morza, czyli za 10 krewetek i za kalmara zapłaciłam 235, czyli około 25 zł. A za te tutaj zakupy zapłaciłam prawie 600 batów, czyli coś około 62 zł. Nie zgadniecie, ale przyjechałam na pizzę, bo nie mam co jeść, mam 2 dni zły humor i nie wiem co ze sobą zrobić. Nie wiem, czy się dobrze czuję, czy się źle czuję i co się dzieje i chyba mam pierwszy tajlandzki kryzys. I stwierdziłam, że może jak przyjadę na pizzę, to mi poprawi humor. Nie wiem, ale mam takie dziwne samopoczucie. Więc nie wiem z czego to wynika. No, jestem na drugim końcu świata, jestem sama, to moja druga solo travel i nie wiem dlaczego, ale mam dziwne poczucie. Niby jestem w fajnym miejscu i są piękne plaże i super woda. Może pogoda się trochę nie zgadza, ale pamiętam, że na Bali też miałam taki kryzys, więc może to jest ten czas. Teraz też jestem w fajnym miejscu, DJ sobie gra, coś a la klimacik jak w Krakowie, ale jestem sama. Może to jest kryzys właśnie tego, że po prostu jestem sama, ale zjem sobie dobrą pizzę, więc zobaczymy. Dobra, nie uwierzycie, ta pizza jest tak duża, że chyba padnę i zginę zanim ją zjem. Jest po prostu kosmos. Dobra, patrzcie. Chyba nawet w Polsce tak dużej pizzy nie dostawałam. I tym miłym akcentem czas zakończyć dzisiejszego mojego pierwszego vloga. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a na pewno będzie tego więcej.